Esho jest mniszką w tradycji japońskiego Soto i pełni funkcję asystentki w międzynarodowym klasztorze treningowym Toshoji i który razem z opatem rozwija, może powiem tak. So I will translate it briefly. The introduction of Esho Sudan, who is a nun in the tradition of Soto Zen, and she is the assistant of Toshoji Abbot, with whom she's developing this international training temple of Soto School in Japan. I bardzo się cieszę, jestem podekscytowana, że Esho przyjęła zaproszenie, żeby powiedzieć mowę. I'm very happy and excited that you've accepted the invitation to say a talk. I kilka słów o tłumaczce, która też jest wyjątkową osobą. A couple of words about the translator. Who is also a special person. Agata, jej imię Dharmy Tohein, odbyła 4-letni trening mnisi w Korei, a obecnie mieszka i praktykuje jako świecka osoba w świątyni głównej szkoły Zen Kwanum w Warszawie. My name is Agata. My Dharma name is Hein, and Gosia is introducing me because I also went through a 4-year-long nun's training in Korea, but now I'm working and practicing as a lay practitioner in the head temple of Kwanum Zen in Warsaw. Okay, więc to wszystko. Esho, the floor is yours. I'm gonna spotlight you for everybody and go ahead. Thank you, Gosia. And it's nice to see some familiar faces from Rohatsu. It's lovely to see the Gdansk people here. And also to see all these familiar and unfamiliar faces of the ones I don't know yet, but will know by the end of this talk. So thank you. Miło mi widzieć tutaj osoby, które już poznałam podczas Rohatsu. Podobnie jak te osoby, których jeszcze nie znam, ale pod koniec tej mowy będę już znała. When I heard this was a women and koan study group, I was especially happy to be able to come and speak because it's not often that there's a space open to the expression of a uniquely female experience in the world I'm normally training in. Kiedy usłyszałam, że to jest miejsce zadedykowane osobom, znaczy mniszkom, kobietom, tak, które pojawiły się w obszarze dharmy, byłam bardzo podekscytowana, ponieważ nie jest to miejsce, w które normalnie zajmuję w życiu podczas treningu. The context of the training monastery where I usually live in Japan, the accent is very much on releasing relative identity and becoming part of one large human being. Jeśli chodzi o trening, który normalnie odbywam w Japonii, odbywa się on w takim kontekście puszczania osobistej tożsamości i stawania się pewnego rodzaju większą istotą ludzką. And this for me was the most powerful aspect of the training in Japan. Although it has its challenges as a foreigner and as a woman. To było dla mnie najważniejsza część treningu Zen, ale również stanowiąca największe wyzwanie dla mnie jako w ogóle człowieka, ale też kobiety. So today I'd like to share with you some of that experience. But first I'd like to take you back to when I first entered residential monastic training in Zen Mountain Monastery in upstate New York in 2004. Dzisiaj tak będę starała się wprowadzić Was w to doświadczenie, ale zacznę od tego, że od takiej fazy, gdy weszłam w obszar treningu Zen Mountain Monastery, to jest nazwa tego miejsca, czyli świątynia góry Zen, tak?
Zen Mountain. Where was that, Esho? In what place on earth? New York in USA. W Nowym Jorku w USA. And this was, I was very new to Zen training, and my first assignment was to compile the teachers' talks on women and koan into an anthology. Byłam wtedy bardzo świeżą osobą w Zen, a moim pierwszym zadaniem było skompilować opowieści o kobietach, które pojawiały się w mowach Zen. So Zen Mountain Monastery was Maizumi Roshi lineage, and the abbot was a very unique and colorful character called John Daido Roshi. Więc ta świątynia Góry Zen znajdowała się w linii Mazumiego Roshiego, a była prowadzona przez bardzo kolorową postać, jaką był John Daido Loori. He had fought in the Korean War as a young man and was in the Navy. He had heavily tattooed and he smoked like a chimney. Był on, dobrze, zacznę od końca. Palił jak komin, był wytatuowany od stóp do głów i podczas wojny pracował w marynarce wojennej. He grew up in a very rough Italian-American neighborhood in New Jersey, and he was divorcing his third wife when I arrived at the monastery. Wychował się w bardzo burzliwym otoczeniu w dzielnicy New Jersey i właśnie był w trakcie trzeciego rozwodu ze swoją trzecią żoną, gdy tam przyszłam do nich. So he was a very male character of a kind of older generation and a particular cultural background that made him, yes, very male. Był to bardzo taki jakby męski nauczyciel z tą jego jakby pochodzeniem. So really it was an impossible task I was assigned to make this anthology of women and koans express anything about women's experience. Więc było to bardzo trudne w takim, jeśli dobrze zrozumiałam, w takim otoczeniu dokonać tej kompilacji, która zawierała doświadczenia kobiet. So I pushed and pulled and injected a lot of my own sense of practice into it and presented him with the anthology, and he was horrified. Zmagałam się z tym i musiałam jakby wytworzyć własne podejście, a gdy ostatecznie zaprezentowałam mu efekt, on był wzburzony. And the book was shelved and never saw the light of day. A książkę odłożono na półkę i nigdy nie ujrzała światła dziennego. So that was my kind of first experience in this field, and it really was the start of what would characterize my time in residential monastic training. This sense of being assigned an impossible task. I to było moje pierwsze doświadczenie, ale również towarzyszyło mi przez resztę treningu. To wrażenie, doświadczenie, że przypisano mi zadanie niemożliwe. And I think this space of impossibility is the space in which koan practice happens, and a lot of practice happens. It's even, built into the vows that we vow to. Wydaje mi się, że to doświadczenie niemożliwości jest zintegrowane w praktykę koanów jako taką, jak również znajdujemy je, kiedy recytujemy nasze ślubowania codziennie rano. And I think this sense of practicing in an impossible context or in great adversity is something that has a unique resonance for women. I dla kobiet sądzę, że ta kwestia praktykowania ze wrażeniem niemożliwości i w zderzeniu z dużymi przeciwnościami jest czymś charakterystycznym dla kobiet w dharmie. In my experience and in my observation across time and culture, women are in this position often of being powerful and powerless, and it's a kind of impossible combination. Na przestrzeni historii i czasu i przestrzeni kobiety często doświadczały zarówno bezradności, choć były figurami o wielkiej zaradności. And whether it's overt or not, or
conscious or not, it's often the backbone of our experience, and certainly our experience in male training environments can be this way. Też można powiedzieć niemocy i wielkiej mocy. Takie doświadczenie i jest to często takie tło naszej praktyki w środowisku zdominowanych przez mężczyzn. In English, we have an expression between the devil and the deep blue sea, or between a rock and a hard place. Mamy takie pojęcie, przysłowie po angielsku, pomiędzy diabłem a głębokim, błękitnym oceanem lub pomiędzy skałą a twardym miejscem, i my tłumaczymy je na polski jako właśnie między młotem a kowadłem. And as we know, as people who practice and also as studiers of koan, that's the place of great potency and power. I jako osoby praktykujące i studenci koanów wiemy, że jest to miejsce mocy i potencjału. Esho Sudan, who was the first practitioner of Buddhism in Tibet in the 7th century, she wrote about this place. And I'll just read a short verse expressing her experience of this place, which she was expressing to her teacher, Padmasambhava. I'll read in English the whole. Więc Esho Sudan była jedną z pierwszych praktykujących w VII wieku w Tybecie. Napisała taki oto wiersz, zaraz przeczytamy. Wyraziła w ten sposób swoje doświadczenie nauczycielowi, Padmasambhawie. So I am a woman. I have little power to resist danger. Because of my inferior birth, everyone attacks me. If I go as a beggar, dogs attack me. If I have wealth and food, bandits attack me. If I do a great deal, the locals attack me. If I do nothing, gossips attack me. If anything goes wrong, they all attack me. Whatever I do, I have no chance for happiness. Because I am a woman, it is hard to follow the Dharma. It is hard to stay alive. Jestem kobietą, mam niewiele sił, by oprzeć się niebezpieczeństwu. Jestem pod ciągłym atakiem z powodu niższego urodzenia. Kiedy żebrze, atakują mnie psy. Kiedy wchodzę w posiadanie bogactwa i jedzenia, atakują mnie bandyci. Kiedy robię wiele, atakują mnie miejscowi. Kiedy nic nie robię, atakują mnie plotki. Czegokolwiek nie zrobię, nie mam szans na szczęście. Ponieważ jestem kobietą, trudno jest mi podążać za darmo. Trudno jest pozostać przy życiu. I really find this verse so wonderful, this pure kind of frustration and venting from such a luminary and incredible example of practice. Bardzo podoba mi się ten wiersz. Wydaje się takim czystym przykładem frustracji i odreagowania, pochodzącym z miejsca niezwykłej, świetlistej osobowości. She became the mother of Buddhism in Tibet, and so gave birth to the lineages that followed. Była to taka przykładowa postać, która dała początek wielu liniom w Tybecie. And yet she felt this way. A jednak czuła coś takiego. So Padmasambhava, her teacher, encourages her by responding, "The basis for realizing enlightenment is a human body. Male or female, there is no great difference. But if she develops the mind bent on enlightenment, the woman's body is better." Tymczasem jej nauczyciel opowiada jej następująco. Podstawę osiągnięcia oświecenia stanowi ludzkie ciało. Mężczyzna czy kobieta nie ma wielkiej różnicy. Jeśli jednak kobieta rozwinie umysł skłaniający się ku uświeceniu, kobiece ciało jest lepsze. I think what's wonderful about this response is Padmasambhava is asking Esho to see through her relative experience, and he presents her with the ultimate view. There's no difference. Więc Padmasambhava prezentuje taką odpowiedź, która zmusza Esho Sudan do przeniknięcia przez jej relatywne uwarunkowania. And yet he circles back to this expression of ultimate encouragement, which is actually in the relative sense, the woman's body is better.
I prezentuje jej, dokończam, prezentuje jej też taką wizję ostateczną, absolutną, gdzie nie ma różnicy, ale ostatecznie powraca do tego, co konwencjonalne i mówi, że kobiece ciało jest lepsze. When I was practicing in Toshoji, my teacher, Seido Suzuki Docho, would be very patiently listening to my list, like Yeshe's list of obstacles I was facing. Kiedy praktykowałam w Toshoji, mój nauczyciel słuchał mojej własnej listy zmagań, które stawały przede mną bardzo cierpliwie. Podobna była to lista do tej, której przeczytałam. And he would say the same thing as Padmasambhava, that women are stronger than men, and that's why we have to do the greater and more challenging work. Mówił też podobnie jak Padmasambhava, że kobiety mają większą moc, bo my musimy stawić czoła trudniejszej i silniejszej pracy. And I think it is important to acknowledge that whilst that relative sense of the difference of female and male experience can be an obstacle, it can also be very important just to remind us that our experience is affected by our gender. Po pierwsze, chociaż ta trudność jest obiektywną przeszkodą, to stanowi też pewnego rodzaju wyzwanie rzucane nam przez kwestię płciowości. And that ultimately man or woman, whatever adversity or sense of impossibility we are facing, can become the greatest fuel for our practice. A trudności, które spotykamy, niezależnie od męskiego czy żeńskiego ciała, mogą stanowić paliwo praktyki. There is another woman in the Buddhist lineage, in our lineage, who's very inspiring on this point. Her name was Nan Benmin. Also, Jeszcze jedna mniszka stanowi doskonały przykład w tej sytuacji. Ona należy do naszej linii i nazywa się mniszka chyba Zen, Benming, zwana też Mingshi. And she was a Chan nun teaching in the 12th century in China. Praktykowała Chan w XII wieku w Chinach. So at this time, as in most points in history, it was very difficult for women to join Zen monasteries and to practice. W tamtym czasie to było niezwykle trudne dla kobiet, żeby w ogóle przekroczyć progi klasztoru i praktykować. But she became a Dharma heir of the Rinzai legend Yuan Wu, who compiled the Blue Cliff Record. Ale została spadkobiercą Yuan Wu, tego, który stworzył zapiski Błękitnej Skały. And her poems were admired by Da Wu or Da Hui, who was the greatest Rinzai teacher of her time, her contemporary. A jej wiersze były podziwiane przez dwóch wielkich współczesnych jej mistrzów Zen, Dao Wu i Da Hui. And he would use her poetry in his talks to his students. On używał nawet jej poematów, mówiąc do swoich własnych uczniów. And almost none of us know about this teacher now. Ale teraz nikt z nas praktycznie nie zna jej. So I will read this poem that she wrote, which is an invitation to great practice and to moving through great obstacles. To jej poemat, który jest zaproszeniem do przekroczenia trudności. Don't you know that afflictions are nothing more than wisdom, but to cling to your afflictions is nothing more than foolishness. As they rise and then melt away again, you must remember this. The sparrowhawk flies through Scylla without anyone noticing. Don't you know that afflictions are nothing more than wisdom, and that the purest of blossoms emerges from the mire? If someone were to come and ask me what I do, after eating my gruel and rice, I wash my bowl. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. You may play all day like a silly child in the sand by the sea,
but you must always realize the truth of your original face. When you suffer the blows delivered by the patriarch's staff, if you can't say anything, you will perish by the staff. If you can say something, you will perish by the staff. In the end, what will you do? If you are forbidden to travel by night, but you must arrive by dawn. Poematy przetłumaczyła Małgosia Miodziu, więc teraz przeczytam. Czy nie wiesz, że splamienia nie są niczym innym niż mądrością, a lgnięcie do nich jest niczym innym niż głupotą? Gdy powstają, a potem znów się rozpływają, musisz pamiętać, że krokulec przelatuje przez Shile niezauważony. Czy nie wiesz, że splamienia nie są niczym innym niż mądrością, a najczystsze kwiaty wyłaniają się z bagna? Gdyby ktoś przyszedł i zapytał mnie, co robię, po zjedzeniu ryżu myję moją miskę. O nic się nie martw, o nic się nie martw. Możesz bawić się piaskiem nad morzem przez cały dzień, niczym dziecko, ale zawsze urzeczywistniaj prawdę o swojej pierwotnej naturze. Kiedy cierpisz z powodu ciosów zadawanych przez kij patriarchów, jeśli nie potrafisz nic powiedzieć, zginiesz od kija. Jeśli potrafisz coś powiedzieć, zginiesz od kija. Co zrobisz, gdy zabroniono ci podróżować nocą, ale musisz dotrzeć do celu przed świtem? I really love the interplay of great effort and great ease that Benmin is expressing in this poem. Niezwykle podoba mi się ten niesamowity wysiłek i pełna swoboda, z jakim autorka wyraża się w tym wierszu. But for me, the potency is in this last line. In the end, what will you do if you cannot travel by night, but you must arrive by dawn? Ale dla mnie potencjał tkwi zwłaszcza w końcowej puencie. Co zrobisz, gdy zabroniono ci podróżować nocą, ale musisz dotrzeć do celu przed świtem? It's really captures for me the spirit of this place of being asked to do the impossible. To jest właśnie to miejsce, w którym zostajemy poproszeni o to, by dokonać niemożliwego. And what transformation can come from that effort. I jaka transformacja może wydarzyć się za pośrednictwem tego wysiłku. These last two lines refer to a koan found in the Blue Cliff Record, 41. Te ostatnie linijki odnoszą się do koanu 41 w zapiskach Błękitnej Skały. Joshu and the Great Death. Joshu i Wielka Śmierć. Joshu asked Tosu, how is it when a person who has died the great death comes back to life? Joshu zapytał Toshu, jak to jest, kiedy wielki człowiek powraca do życia. And Tosu says, they should not go by night. They must arrive in the daylight. A Toshu odpowiada, nie możesz przyjść w nocy. Powinnaś podróżować wyłącznie za dnia. And Daido Roshi of Zen Mountain Monastery, in his commentary on this koan, he says, haven't you heard? Spring is always in the frozen branches, buried beneath 6 feet of snow. A komentarz do tego koanu brzmi, can you repeat the first line of the comment, please, again? Haven't you heard? Spring is always in the frozen branches, buried beneath 6 feet of snow. Wiosna zawsze znajduje się pogrzebana pod 6 calami śniegu. Spring is where? Again? Is always in the frozen branch of the tree. Aha, wiosna znajduje się zawsze w zamrożonej gałęzi drzewa, pogrzebana pod 6 calami śniegu. So that's this sense of, he's pointing here to our inherent true nature. Więc tutaj komentator Yuanwu wskazuje na naszą prawdziwą naturę. That's lying beneath the adversity and the impossibility. Czyli na tą sytuację niemożliwości i trudności. And his comment continues, however, unless you first realize the truth, you cannot engage it. A jego komentarz brzmi dalej,
chyba że już urzeczywistniłaś prawdę, nie zdasz sobie z tego sprawy. So cut off both light and darkness and say a word. Więc odetnij zarówno ciemność, jak i jasność i powiedz coś. So I love the energy in this comment and the invitation to make it come alive inside our own bodies and minds. Więc podoba mi się energia w tym komentarzu i ta obietnica, że możemy uczynić to żywym wewnątrz nas samych. And that's the Nun Benmin's, the power of Nun Benmin's question, what will you do? I to jest też moc tej mniszki Ben Ming, która pyta nas, a co możecie zrobić? So now in these times in Japan, it's a great challenge. It's a really impossible time for Zen practice and training. Więc teraz w Japonii jest to właściwie czas niemożliwy na trening Zen. It's on a extinction trajectory more dramatic than the climate one. No to jest taka bardziej jeszcze dramatyczna trajektoria niż klimatyczne zagrożenie, które teraz mamy. And this is most true of all in the world of Nisoto or non-Zen training spaces. I to jest taki problem chyba we wszystkich Nisodo, czyli w treningowych świątyniach mniszek. And these were once incredibly powerful places of practice and training. To były czasem w przeszłości niesamowicie potężne miejsca praktyki i treningu. And now there is one left in Nagoya, and it has only a handful of nuns in training. Teraz mamy jedną w Nagoi, tam jest zaledwie garstka mniszek. But this is true of all of the monasteries as well as the nunneries are in decline. Jest to prawdziwe chyba dla wszystkich świątyń i klasztorów. One są w fazie upadku. And in this context, my teacher decided to make a new training monastery. I w tym kontekście mój nauczyciel, your teacher decided? Nauczyciel Esho zdecydował, żeby zrobić jeszcze jeden klasztor. So really this was an incredibly difficult and challenging thing to do, but also he wanted to make a training monastery inclusive of men and women, foreigners and Japanese. Miał taką ideę, żeby zrobić taki bardzo inkluzywny, włączający klasztor, w którym zarówno kobiety i mężczyźni, jak i lay and monastic as well. Yes. I jak również świeccy i mnisi, żeby wszystkie te 4 rodziny mogły praktykować razem. And anyone who couldn't train in the main training monasteries. Dla wszystkich, którzy nie mogli tak jakby z różnych powodów trenować w głównych klasztorach treningowych. And he chose a 600-year-old broken down temple for this purpose. Wybrał do tego celu 600 lat liczącą sobie świątynię. So really it reminded me of the kind of impossible tasks that would be set a student from a teacher, where you knew from the beginning there was absolutely no way you could succeed. Więc jest to jeden z przykładów tych niemożliwych zadań, kiedy dostajesz od swojego nauczyciela zadanie, żeby zrobić coś, z czym no nie możesz osiągnąć powodzenia. And the Soto headquarters had to approve this, and 3 times Suzuki Roshi came to the Sotoshu headquarters and tried to receive permission to create this place of practice, and they refused. Więc takie coś to musi klepnąć Sotoshu i Suzuki Roshi. 3 razy pukał do drzwi, to znaczy dopytywał i próbował uzyskać zezwolenie i 3 razy zostało odrzucone. And finally on the 3rd time they changed their minds and agreed, and that's when the great task began. Za 3 razem Sotoshu się zgodziło, czyli szkoła Soto się zgodziła i wtedy to wielkie zadanie się rozpoczęło. And it was a daily practice of feeling caught between the devil and the deep blue sea.
I była to codzienna praktyka bycia uwięzionym między tym diabłem a błękitnym niebem, czy między młotem a kowadłem. Yes, everything was, and regardless how a problem was approached, it was always wrong. Nieważne z jakiej strony podeszliśmy do problemu, zawsze nie mieliśmy racji. And the immense energy of trying to recreate a positive place of practice in the most, by bringing together the most diverse community was really an immense effort. Więc próba zbliżenia do siebie 4 bardzo różnych wspólnot była niezwykłym wysiłkiem. But I think for me the most challenging aspect of it was to be the strangeness of being in a place with such liberatory dimensions that had such a possibility to invoke the dimension of mind that is free. Ale bycie w takim miejscu, w którym ten trudny wymiar został jakby ustanowiony, to powodowało we mnie również dotknięcie takiego wymiaru w środku, w którym umysł jest wolny. With the kind of stranglehold that the position of being a woman in a male monastery was having on myself and the other women practicing. I'm sorry, could you rephrase that, please? I'm sorry, I didn't understand. So there was, on the one hand, this sense of Toshoji as a place with great potential to free. Więc z jednej strony Toshoji to było miejsce, które miało ogromny potencjał, by wyzwalać. On the other hand, there was the daily experience of being inside a culture that saw women as secondary. A z drugiej strony przecież jest to doświadczenie bycia w środowisku, które postrzega kobiety jako jakby będące na drugim miejscu. And this was a very oppressive experience, but it was meeting together with the joy of practicing in these original forms that were so freeing. Ale mimo, że to było takie opresyjne doświadczenie, to ono pomogło mi doświadczyć czegoś takiego, że skontaktowało mnie z takim miejscem we mnie, który był wyzwalający. And I think this is often the experience that any of us have in our practice, where we are in contact with something very profound that gives a sense of ultimate liberation. I to pozwala nam uzyskać kontakt z tym, co jest w nas bardzo głębokie i czymś, co daje możliwość ostatecznego wyzwolenia. And yet other dimensions of our experience feel so tight and confining. A jednak nasze inne doświadczenia są bardzo takie ciasne i zamykające. And in Japan especially, there persists this sense of women exist to serve men. And this is a great challenge if you come from a Western culture. I to doświadczenie przebywania w środowisku, które w jakiś sposób dyskryminuje kobiety, jest tym bardziej wielkim wyzwaniem dla kobiety z zachodniej kultury. There was a wonderful laywoman who came to practice every single morning at 3:30, and she would arrive regardless of if there was a typhoon or a snowstorm. She came every single day for 12 years. Była taka kobieta świecka, która przychodziła na praktykę poranną codziennie o 3:30 przez 12 lat. She had a profound awakening experience sitting in the entryway of the monastery. Miała niezwykle takie głębokie doświadczenie przebudzenia, siedząc po prostu w przedsionku świątyni. But she never had a relationship with the monastery. She never talked to the monks. She never stayed for service or went to sesshin. Nie miała jednak żadnej takiej bezpośredniej relacji ze świątynią, z nauczycielem, nie rozmawiała z mnichami, nie przyszła nigdy na sesshin. And I asked Roshi, why doesn't she become more involved? Why doesn't she stay and do service with us? Zapytałam wtedy Roshiego, czemu ona się bardziej nie zaangażuje, czemu nie zostanie i nie będzie robiła z nami naszych rytuałów, naszej posługi. And he said she has to go home and cook for her adult son and husband, make their breakfast. A on powiedział, no musi wrócić do domu, żeby zrobić śniadanie synowi i mężowi.
And when I ordained, she hand-stitched me a rakusu, a beautiful rakusu, and she wrote a note saying, in very carefully written English, Kiedy ja zostałam mniszką, wyszyła dla mnie rakusu, gdzie wykaligrafowała pięknym angielskim: "Your life is my dream." Twoje życie jest moim marzeniem. I was very moved. Byłam bardzo poruszona. Even Roshi's mother, she had been an engineer in the war. Mama Roshiego, mojego, była inżynierem podczas wojny, inżynierką. Designing warplanes. Projektowała samoloty bojowe. And she said she knew before the announcement was made that Japan had lost the war. Jeszcze zanim jakby było to ogłoszenie, ona powiedziała, że już wiedziała, że Japonia przegrała wojnę. Because they asked her to design a plane made out of wood. Dlatego, że poproszono ją, żeby zaprojektowała samolot zrobiony z drewna. And she went through terrible hardship in the war after the war, and she married Roshi's father, who was a country priest. Po wojnie przeszła przez kolejne jakby szczeble trudności i wzięła ślub z wioskowym księdzem, pastorem widocznie. All her life was service to this family and to the community of the temple. I oczywiście pastorem mam na myśli mnicha, no mówimy w polsku, mówimy mnich, tak, mnich buddyjski. Ona wzięła ślub z tym mnichem i musiała służyć w świątyni później, wspierając ją. When I met her, she was in her late 80s, and I went to visit. She fell over and broke her hip. I kiedy ją poznałam, miała 80 lat, przewróciła się i złamała biodro. I was in a different part of the temple, and she didn't cry out, she didn't call. She sat in the grass, and when I found her, around her was a circumference of weeded ground, 1 meter. Przewróciła się i nie wołała po pomoc. A kiedy w końcu ją znalazłam, to siedziała w trawie, a okazało się, że w międzyczasie wypieliła pewien obszar wokół siebie, usuwając chwasty. So her instinct had been just to keep serving and working, even in the midst of immense pain. Taki był jej instynkt, żeby dalej pracować i służyć, nawet wewnątrz bólu. And these are the models of womanhood that Japan celebrates in these traditional areas. To jest taki model, który jakoś faworyzuje ta kultura japońska, nawet w erze współczesnej, w czasie współczesnym. There was the only other nun in Okayama had been born into the temple, her family temple. She was born and raised in this community. Jest jeszcze przykład innej mniszki, która urodziła się już jakby w obrębie świątynnej rodziny w Okayamie, jeśli dobrze słyszałam. And the community didn't want her to become a abbess because she wasn't a man. A wspólnota nie chciała, żeby została opatką, ponieważ nie była mężczyzną. So seeing and experiencing these examples of this challenge that women have there was very inspiring as well as depressing. Więc obserwowanie tych przykładów, tych kobiet, o których opowiadałam, były dla mnie z jednej strony inspirujące, a z drugiej strony przygnębiające. Because you could feel how much power actually they were having to generate in order to continue to practice and to blossom, bring forth that blossom from under the snow of their experience. Naprawdę można było zobaczyć, ile one muszą uruchomić mocy, żeby wydobyć te kwiaty spod lodu swoich doświadczeń. So for me, in practicing in the temple, there was this constant sense of having to carry with them or having to fulfill their dreams through what I, as a freer human being, was able to do that they couldn't.
I ja, nie wiem, czy... Can you please rephrase that? I'm sorry, I didn't understand. I had this responsibility in practicing at Toshoji to bring with me them into to bring forth the life that they were not able to live as women. Jeśli ja jako mniszka czułam, że mogę ożywić pewne, nie wiem, marzenie czy życie, którego nie mogły mieć niektóre z tych kobiet, o których mówiłam. And I think for all of us there is something just profound and inspiring about recalling these women throughout history. Some of them luminary practitioners in our lineage and some of them ordinary women. Więc to jest wspaniałe zadanie wydobywać jakby te przykłady tych niezwykłych kobiet. Część z nich była praktycznie nauczycielkami, a część z nich była zwykłymi kobietami świeckimi. Who have been practicing in the face of immense adversity. I one wszystkie praktykowały twarzą w twarz z niezwykłymi trudnościami. And there is this responsibility that I think we all have to keep the wisdom that they fought so hard for alive. I czuję, że moją odpowiedzialnością jest wydobyć tą mądrość, o którą one tak walczyły za swojego życia. And that's where I return to the poetry of Nan Benmin. I think she is a wonderful example. Dlatego wracam na przykład do poezji mniszki Benmin, która jest niezwykłym przykładem. The quality of her practice is great ease and great effort. Jakością jej praktyki to jest niezwykły wysiłek i niesamowita, niezwykła swoboda. And keeping the imperative to awaken right at the heart of her life. I podążanie za imperatywem tego, by przebudzić się wewnątrz trudów swojego życia. Now we are in these times of a lot of adversity, and many people feel trapped or stuck, or like they are facing obstacles that are insurmountable. Teraz znajdujemy się też w centrum trudności i część z nas czuje się uwięzionych. And I think that this place can be demoralizing and impede us. To są okoliczności, które mogą nas w jakiś sposób zdeprawować, zdemoralizować i spowolnić. Or we can recall the ancestors before us who have transformed this adversity into fuel for practice. Ale możemy też przywołać nasze przodkinie i przodków, które nauczyły nas, jak transformować te trudności w paliwo na praktyki. And these times, more than any other, I think, call for us to occupy this space of never losing sight of what is most fundamental. Chodzi o to, żebyśmy zajęły przestrzeń, z której postrzegać można to, co jest fundamentalne. And what is most fundamental is that inherent true nature that is unaffected by impossibility, by adversity, and by circumstance. I to jest miejsce, w którym manifestuje się miejsce naszej prawdziwej natury, która jest niesplamiona przez trudności i okoliczności. That's that spring that's frozen in the branch underneath the snow. Jest ta wiosna, która zamarzła, która znajduje się pod śniegiem na tej zamarzniętej gałęzi. And for all of us, this will be reachable, contactable in our own unique way. A dla każdej z nas to będzie możliwe do doświadczenia w nasz własny, unikalny sposób.
but for each of us, the intention must be there. Ale tylko wtedy, jeśli pojawi się w nas taka intencja. So having that, the times when we reflect on our ancestors and what was pulling them through adversity and impossibility, Musimy odkryć to, co ciągnęło naszych przodków i przodkinie poprzez trudności i okoliczności. becomes critical. To się staje kluczową sprawą, żeby to odkryć. And I think koans are little compressed moments of this experience. Wydaje mi się, że koany to są te doświadczenia przedstawione w skompresowany sposób. Facing something impossible and allowing it to transform us. Twarzą w twarz z czymś niemożliwym i pozwolenie, by dokonała się transformacja wewnątrz nas. There is a poem Dogen Zenji wrote in a kind of expression of his appreciation of zazen. Dogen Zenji napisał pewien poemat doceniający zazen. It's very short, and I'll just finish with this. Krótki, skończę w ten sposób. Sorry, Agata, I didn't give you this in advance, so We can go by one line by line. it's 2 lines. Moon in the waters of the unclouded mind. Księżyc w wodach niezmąconego chmurami umysłu. Waves break into light, into light. Fale przełamujące się w światło. And I think this is there's something very soothing and also energizing about this image of the moon, which represents wisdom, on the face of the Black Sea. Jest coś bardzo kojącego w tym obrazie księżyca, który reprezentuje mądrość wewnątrz Czarnego Morza. And the waves, which usually mean the relative experience, our individual experience. A fale z kolei oznaczają z reguły nasze relatywne, indywidualne doświadczenie. In the shine of the moon, they break into light. I możemy zobaczyć obraz, w którym skąpane w świetle księżyca same jakby łamią się w światło. And this possibility of, this can be our experience. I to też może być nasze własne doświadczenie. So thank you everyone for listening and for being here. Dziękuję wam wszystkim, że słuchałyście i byłyście tutaj. Thank you for your practice, most of all. I za waszą praktykę.